kochani, tylko taka jedna prośba na początek. Jeżeli już tutaj jesteście, to prosiłabym Was, nigdy Was o to nie proszę, ale w dzisiejszym odcinku, żebyście zostali do końca, bo jest kilka rzeczy, które chciałabym dzisiaj powiedzieć i są bardzo istotne, więc jak już oglądacie, to bardzo bym doceniła, gdybyście wysłuchali właśnie do końca. Jeśli mówi się o religii, jeżeli kręci się jakiś odcinek na tematy religijne, czy w ogóle porusza jakiś temat dotyczący religii, to trzeba się liczyć z tym, że to zawsze, ale to zawsze wywoła mnóstwo emocji. I po emisji odcinka na temat miasta Bnei Brak, czyli na temat miasta, w którym żyją Haredim. Haredim to są Żydzi ultraortodoksyjni, dla tych, którzy nie oglądali odcinka. Po emisji tego odcinka dostałam, jeśli chodzi o skalę, bardzo niewielki, ale jednak odzew od osób religijnych, które stwierdziły, że ten odcinek w pewnym stopniu ich uraził oraz przedstawił w ogóle Haredim w bardzo złym świetle. I chodziło tutaj głównie o scenę na początku mojego filmu, w której mówię, że spotkała nas dosyć taka nieprzyjemna sytuacja, właściwie dwie nieprzyjemne sytuacje po przybyciu do miasta Bnei Brak. I te sytuacje spotkały nas tylko i wyłącznie dlatego, że widać było po prostu po ubiorze, po naszych ubraniach, że nie jesteśmy osobami religijnymi. I tutaj uprzedzając pewne komentarze, te sytuacje wydarzyły się, kiedy nie mieliśmy ze sobą kamery, więc to nie było tak, że nagrywaliśmy Haredim, rozdrażniliśmy ich tym nagrywaniem, oni się po prostu zirytowali i okazali nam to zirytowanie. Nie, te wydarzenia miały miejsce, kiedy w ogóle byliśmy bez kamery, nie nagrywaliśmy. I te historie zdarzają się często, to nie jest tylko moje doświadczenie, jakieś tam pojedyncze. Niestety sporo osób mówi o tym, że Żydzi świeccy bardzo często są traktowani przez Haredim w taki sposób nieprzyjemny, po prostu czasami bez szacunku. Bardzo chciałabym odnieść się do tego odczucia, które miały właśnie niektóre osoby religijne po obejrzeniu tego odcinka, ponieważ muszę to powiedzieć, że w żadnym stopniu to nie było moją intencją, żeby pokazać Haredim w złym świetle. Mało tego, przed nakręceniem tego odcinka ja się dość długo do tego filmu przygotowywałam i jednym z aspektów tych przygotowań były właśnie rozmowy z osobami religijnymi, bo bardzo, bardzo zależało mi, żeby ten odcinek był po prostu przedstawieniem faktów na temat tego miasta, a nie mojej gdzieś tam osobistej opinii. I właśnie kiedy konsultowałam się z osobami religijnymi przed zrobieniem odcinka, to usłyszałam coś takiego, że bardzo istotne jest to, aby wspomnieć w odcinku, że Haredim to nie jest jedna grupa ludzi, że to jest społeczność, która dzieli się na wiele nurtów i te nurty różnią się od siebie strojem, podejściem do państwa Izrael, stopniem liberalności albo konserwatywności, to już bardzo zależy, więc te grupy są bardzo zróżnicowane. I wysłuchałam tej porady i powiedziałam o tym zresztą w odcinku, co też zauważyli niektórzy z moich widzów. Dostałam wiadomości prywatne, dostałam komentarze od moich widzów, którzy docenili właśnie to, że dzięki Agata, dobrze, że nie wrzuciłaś Haredim do jednego worka, że jednak zaznaczyłaś, że to są różne nurty, różne grupy, oni się dzielą światopoglądowo i nie wolno po prostu mówić o nich jako o jednej dużej grupie. Poza tą wzmianką, że Haredim są bardzo zróżnicowani, powiedziałam po prostu, przedstawiłam Wam obiektywnie, jak wygląda życie w tym mieście, jeśli chodzi o strój, jeśli chodzi o wychowanie dzieci, o zwyczaje, o tym, czego Haredim unikają. Więc po prostu suche fakty, żadnych obraźliwych słów, nawet brak mojej osobistej opinii, po prostu suche fakty na temat życia w tym mieście. Oprócz tego też gdzieś tam w tym feedbacku, który otrzymałam, pojawiła się taka wzmianka, że przedstawiłam Haredim jako społeczeństwo zacofane. I pozwolę się tutaj nie zgodzić, bo co prawda ja mówię na początku odcinka, że Haredim pragną zostać w poprzednim świecie, że nie chcą podążać za tłumem, nie chcą żyć jak zachodnie społeczeństwo i im się to udało im się zamrozić czas, no ale czy to jest sugestia, że oni są zacofani? To nie ma nic wspólnego z zacofaniem. Zresztą nawet powiem Wam taką moją osobistą od serducha opinię, że moim zdaniem to jest po prostu godne podziwu, jak im się udało po prostu zamrozić rzeczywistość i zatrzymać w czasie, nie podążać za tłumem. To jest po prostu moim zdaniem imponujące i o tyle, o ile nie wyobrażam sobie życia w stylu Haredim, są pewne rzeczy, na które chętnie bym się z nimi zamieniła. Na przykład uważam, że dzisiejszy świat, który opiera się na uzależnieniu od internetu, uzależnieniu od smartfonów i na tym, że gubimy te bliskie relacje między sobą na rzecz relacji wirtualnych, to jest coś, nad czym ja na co dzień bardzo ubolewam i chętnie bym się w tej kwestii z Haredim zamieniła, ale nie o tym jest ten odcinek.
odcinek. Otrzymałam też taką opinię, że może powinnam była nie mówić o tym, jakie zachowania spotkały mnie ze strony Haredim w Bnei Brak, że może trzeba było jednak to zachować dla siebie. Natomiast trochę nie widzę powodu, dlaczego miałabym to robić, bo uważam, że o tym trzeba mówić. To, w jaki sposób Żydzi świeccy są często traktowani przez Żydów ultraortodoksyjnych, jest po prostu bardzo, bardzo przykre. Ale tak samo ja mówię ogólnie o złych zachowaniach ludzi i ja nie zwracam na to uwagi, czy to są osoby religijne, czy osoby niewierzące, bo zdarza mi się mówić w moich odcinkach ogólnie o na przykład złych zachowaniach Izraelczyków, którzy w większości są świeccy, a mimo to jednak wspominam o ich złych zachowaniach i nie widzę powodu, dlaczego miałabym tego nie robić. Ja po prostu nie zwracam uwagi na to, czy to są osoby religijne, czy niereligijne. Patrzę na nich jak na ludzi. Jeżeli ktoś się źle zachowuje i uważam, że te zachowania nie powinny mieć miejsca, to o tym po prostu mówię. I to jest w ogóle też taka pułapka, która miała okazję się objawić podczas pandemii, podczas koronawirusa, kiedy miasta, w których żyją właśnie Żydzi religijni, miały największy odsetek zachorowań, zakażeń. I to wynikało z tego, że właśnie te osoby bardzo często, oczywiście nie wszyscy, ale sporo z tych osób nie przestrzegało restrykcji, nie przestrzegało kwarantanny, nie nosiło maseczek i tak dalej. I wtedy ta część społeczeństwa w pewnym sensie atakowała osoby religijne, że narażają innych zdrowie, innych życie, nie stosując się właśnie do tych ograniczeń. I wtedy padały takie argumenty, że te osoby atakują społeczności religijne i po prostu chcą się do nich przyczepić tylko dlatego, że są religijni. Natomiast w ogóle to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo tak samo atakowało się osoby świeckie, kiedy nie przestrzegały kwarantanny. Jak ktoś chodził bez maski, czy organizował jakieś imprezy, podczas gdy wszyscy mieliśmy pozostać w domach, to też to się spotykało z bardzo negatywnym odzewem. Więc to nie ma znaczenia, czy ktoś jest religijny, czy nie, ma znaczenie jego zachowanie. Jeżeli ktoś po prostu nie szanuje drugiej osoby albo naraża czyjeś życie i zdrowie, to nie ma to znaczenia, czy ta osoba jest wierząca, czy nie, spotka się w pewnym sensie z negatywnym odbiorem. Natomiast jeżeli zwróci się uwagę osobom religijnym, to za chwilkę się to odbiera w ten sposób, że to jest atak na nich jako na społeczność religijną. I teraz, jeśli ja mówię, że zdarzają się sytuacje, kiedy Żydzi ultraortodoksyjni traktują w sposób bez szacunku osoby świeckie, to czy to oznacza, że wszyscy Haredim tacy są? Oczywiście, że nie. Jestem święcie przekonana, że jest mnóstwo wspaniałych Haredim i jest tak samo mnóstwo niewspaniałych, żeby nie powiedzieć złych, osób świeckich. Ale wydaje mi się, że kiedy nagrywam odcinki i mówię o jakiejś konkretnej grupie ludzi, to cały czas liczę na to, że po drugiej stronie moi widzowie to są dorosłe, myślące osoby, które wiedzą, że jeżeli mówię o jakiejś grupie ludzi, to nie znaczy, że wszyscy jej członkowie zachowują się w taki sam sposób. Tak samo jest przecież z Polakami. Mówi się, jest stereotyp, że Polacy kradną. Czy to oznacza, że wszyscy Polacy kradną? Nie, pewnie zdecydowana mniejszość. Natomiast tak niestety działa świat, że te niektóre mniejszości nadają złą opinię dla ogółu, który nie ma nic z tym wspólnego i sobie na to nie zasłużył. No ale niestety, tak to jest. Nie możemy, jeżeli ja mówię o jakiejś kulturze czy o jakiejś grupie społecznej, to nie jestem w stanie mówić o każdej osobie z osobna. W pewien sposób muszę generalizować. Chociaż i tak uważam, że w odcinku o Bnei Brak wcale nie generalizowałam, bo ja po prostu powiedziałam, co mnie tam spotkało. Więc jeżeli mówię o jakiejś grupie ludzi, no to nie jestem w stanie mówić o każdej osobie z osobna. Jeśli mówię o Izraelczykach i mówię, że Izraelczycy są głośni, czy to oznacza, że każdy Izraelczyk jest głośny? Nie. Natomiast jeżeli mówimy o kraju, o kulturze, to zawsze znajdzie się tam generalizacja, bo po prostu nie ma innego wyjścia. Więc jeżeli mój film kogokolwiek uraził, to nie mam problemu powiedzieć przepraszam. I z tego miejsca chciałabym też bardzo, bardzo ciepło pozdrowić wszystkie osoby religijne i te osoby religijne, które się do mnie odezwały w wiadomościach prywatnych, dlatego że muszę z tego miejsca powiedzieć, że ten odzew był bardzo kulturalny, był bardzo spokojny, te osoby po prostu powiedziały mi o swoich odczuciach, dzięki czemu mogliśmy podjąć taką ludzką, rozsądną dyskusję, zastanowić się, wyjaśnić, postarać się zrozumieć siebie nawzajem. Oni starali się zrozumieć mnie, ja starałam się zrozumieć ich i chcieliśmy dojść do tego, jak moglibyśmy ten problem po prostu rozwiązać. I ponieważ szanuję Was, moich widzów, wszystkich razem i każdego z osobna, to stwierdziłam, że skoro nagranie takiego filmiku sprawi, że chociaż jedna osoba poczuje się lepiej, poczuje się bardziej szanowana i respektowana, to nie mam problemu, żeby taki filmik nagrać. Na koniec chcę powiedzieć, że to jest wspaniałe, że się wszyscy tak pięknie różnimy. Jeżeli ktoś chce żyć zgodnie z religią, cudownie. Jeżeli ktoś jest niewierzący, chce żyć bez religii w swoim życiu, też wspaniale. Trzeba szanować te różnice, nie można narzucać innym osobom swoich poglądów. Ważne jest tylko to, żeby te osoby były szczęśliwe ze swoimi wyborami. A jeszcze ważniejsze jest to, żeby nie stawiać po prostu ściany pomiędzy tymi grupami, czyli
Budujmy mosty, a nie mury. I niech to będzie puenta tego odcinka. Dziękuję Wam, kochani, za dzisiaj. Jeszcze na sam koniec, skoro już jestem, to chciałam skorzystać z okazji, poprosić Was, bo wielu z Was prosiło mnie o odcinek na temat serialów izraelskich albo muzyki izraelskiej i obecnie jestem w trakcie przygotowywania tego pierwszego. Chciałam Was więc zapytać, które seriale izraelskie albo po prostu o tematyce kultury izraelskiej, żydowskiej Wy uważacie za warte właśnie omówienia w tych odcinkach, więc dajcie znać w komentarzach. Widzimy się w kolejnych filmach. Buziaczki, cześć!